Cześć, witajcie ponownie. Bardzo cieszy mnie wasz pozytywny odbiór mojego poprzedniego materiału i jeszcze bardziej cieszy mnie to, że chcecie kontynuować ten wątek. Dlatego, żeby nie popadać zbytnio monotonię, postanowiłem dzisiaj przygotować film o zupełnie innej grze. Ale jestem pewien, że równie bardzo mocno wyczekiwanej przez was jak i Dead Space. Jestem Adam i zapraszam was na kolejny odcinek. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. I received special training. Klasyczne intro, które wprowadzało nas w klimat hiszpańskiej wsi za pomocą chwytliwej melodii oraz słów Leona, nakreślających zarys historii w oryginale, zostaną znacząco rozbudowane w nadchodzącym remake'u. Wedle pierwszych relacji otrzymamy w nim rozszerzone spojrzenie na przeszłość naszego bohatera, jaka wydarzyła się na przestrzeni 6 lat dzielących akcje Resident Evil 2 oraz 4. Protagonista przybliży nam m.in. kulisy pracy w otoczeniu prezydenta USA oraz główny cel jego zadania – odnalezienie porwanej córki głowy amerykańskiego państwa. Podobnie jak klasyczna odsłona, taki remake oddadzą kontrolę nad bohaterem w ręce gracza zaraz po opuszczeniu auta. Olbrzymią różnicą jednak między obiema wersjami jest stopień urozmaicenia drogi, jaką musimy pokonać do następnej kluczowej lokacji. Jak dobrze pamiętamy, miejsce startowe klasyka z 2005 roku było dość ograniczone i nie zachęcało raczej do podążania w innym kierunku niż widoczny w tle budynek. Remake przyniesie w tym aspekcie znaczące urozmaicenie. Panująca aura ulegnie zmianie z jesiennej, szaro-burej na dużo bardziej złowieszczy półmrok oraz dający niemal się poczuć fizycznie klimat grozy. W osiągnięciu tego efektu pomaga zupełnie odmieniony design lokacji. Tym razem leśny korytarz bogaty jest w szereg detali, których próżno szukać w oryginale. Gęsta roślinność, wszechobecna mgła, szczątkowe światło, naturalna animacja bohatera. Wszystko to nadaje bardzo atrakcyjny dla oka wygląd. Napotkana w oryginale chata, oprócz swojego właściciela, nie oferuje zbyt urozmaiconych opcji eksploracji. Po krótkiej konfrontacji z gospodarzem i pojawieniem się jego ziomków możemy zajrzeć jedynie do schowka pod schodami oraz czmychnąć na pierwsze piętro. Tylko po to, by złapać paczkę naboi oraz popisać się efektownym saltem z okna. Tak, poziom głupotek w ówczesnych grach był dość specyficzny i niestety nie zestarzał się zbyt dobrze. Odświeżona wersja w kwestii eksploracji zaoferuje nam znacznie więcej. Tutaj również spotkamy nieprzychylnego nam tubylca i tak jak w 17-letnim klasyku, tak i tutaj pozbawimy go życia. Niestety Capcom póki co poskąpił nam widoku tej sceny, jednak wszystkie relacje potwierdzają jej obecność. Tu również Ganado chwyta za siekierę, ale on kopniakiem posyła go na ścianę, łamiąc przy tym kark przeciwnika. Po życzonej akcji mamy czas pomyszkować po budynku, dzięki czemu sprawdzimy, jak różni się jego wnętrze od pierwowzoru. Podczas gdy Protoblasta oferował 3 pomieszczenia na krzyż, remake pozwala nam sprawdzić aż 3 poziomy budowli. W piwnicy natkniemy się na ciało jednego z policjantów, z którymi podróżowaliśmy i jest to pierwsze odstępstwo od oryginalnej historii. Bo jak pamiętamy, w oryginale ciało drugiego stróża prawa posłużyło jako karma dla potwora z Del Lago. Tym razem znajdziemy jego zmasakrowane zwłoki już na samym początku opowieści. I read you. What's your situation? The hell's going on? Po tej krótkiej scenie do naszych uszu dobiegną dziwne dźwięki dochodzące z wyższego poziomu budynku. W przeciwieństwie do klasyka, gdzie pierwszy Ganado padł zimnym trupem, jego odpowiednik w odświeżonej wersji nie pozwoli o sobie tak szybko zapomnieć. Zwróćcie uwagę na wystające z jego szyi oraz oczodołów dziwne czułki. To oczywiście pasożyt Las Plagas. W nowej odsłonie twórcy postanowili znacznie wcześniej pokazać, co tak naprawdę stoi za obłąkaniem tubylców. Następne ujęcie prezentuje skradanie, czyli nową mechanikę, której próżno szukać w oryginale. Co prawda, w serii pojawiła się już ta funkcjonalność w 7. odsłonie. Podobnie jak w oryginale, tak i tutaj nie mogło zabraknąć zwiedzania piętra budynku. Gdy tylko to zrobimy, będziemy świadkiem kolejnej cutscenki oraz rozmowy Leona z Hannigan.
Jest to kolejne odstępstwo od klasycznego kanonu. Tam rozmowa ta następowała znacznie wcześniej, zaraz po powaleniu pierwszego Ganado. Poza tym nie pojawiały się w oryginale żadne dokumenty dotyczące uprowadzenia córki prezydenta, a sama rozmowa z agentką wsparcia operacyjnego odbywała się przez interkom, wyraźnie inspirowany kodekiem z serii Metal Gear Solid. Ciekaw jestem, czy rola Hannigan zostaje w jakiś znaczący sposób rozbudowana w dalszej części gry. My escorts are. Sielankę niestety przerywa gwałtowne wtargnięcie grupy rozwścieczonych przeciwników, przez co, podobnie jak w wiekowym poprzedniku, Leon musi salwować się efektownym skokiem przez okno. Swoją drogą, jednym z niewątpliwych plusów odświeżeń, jakie dostarcza Capcom, jest wierność i przywiązanie właśnie do takich małych, acz bardzo zapadających w pamięć elementów. Po uporaniu się z natrętami ruszymy w dalszą drogę, w trakcie której kolejność napotkanych miejscówek względem klasycznej odsłony remake poddał przemieszaniu. Oczywiście większość ikonicznych miejsc lub zdarzeń pojawi się i tutaj, jednak czasem z bardzo ciekawym twistem. I tak na pierwszy ogień pójdzie krótki spacer przez most. Oryginalnie ten fragment znajdował się w dalszej części ścieżki, niemal przed samym wejściem do słynnej już wioski Ganados. Następnie płynnie dotrzemy do chatki z maszyną do pisania. Jeśli porównamy sobie obie wersje tej miejscówki, to łatwo dostrzeżemy, jak bardzo rozwinęła się sztuka projektowania lokacji na przestrzeni tych lat. Kolejnym przykładem na twórcze przetwarzanie motywów z oryginału jest spotkanie z psem. Jak pamiętamy, klasyk pozwalał nam uwolnić zwierzę z potrzasku, dzięki czemu odwdzięczyło nam się w późniejszej części gry. Nowa wersja serwuje nam jednak dość przykre nawiązanie do tamtej sceny. Zabieg ten ma na celu zapewne dobitnie pokazać, jak bardzo spoważniał klimat gry w nowym wydaniu. W trakcie kontynuacji podróży nie może oczywiście zabraknąć konfrontacji z przeciwnikami. Tak samo zresztą było w oryginale. Co ciekawe, remake zdaje się wydłużać naszą podróż poprzez dodanie kilku lokacji, których w pierwowzorze nie oświadczyliśmy. Jak na przykład widoczna właśnie na ekranie miejscówka z wrakiem samochodu. W końcu docieramy do słynnej wioski, gdzie jesteśmy świadkami spalenia na stosie drugiego policjanta, po czym następuje dynamiczna sekwencja walki z tubylcami. Sama wioska zdaje się być wierną kopią tej oryginalnej, wliczając w to topografię, rodzaj budynków, rozmieszczenie przeciwników czy nawet zwierząt. By dobrze to zobrazować, postarałem się możliwie najwierniej odwzorować kroki Leona z dema remake'u. I tak po kolei. Zaraz po dotarciu do obrzeży wioski obserwujemy wspomnianą scenę spalenia. Co ciekawe, w nowej wersji Capcom zdaje się lekko ją ugrzecznił, przedstawiając policjanta przywiązanego, a nie nadzianego na hak. Następnie nasza heroiczna szarża na grupę rozwścieczonych mieszkańców, kilka strzałów z pistoletu. Tutaj zwróćcie uwagę, że na ekranie pojawia się teraz krzyżyk celowniczy zamiast wiązki lasera. Próba wyswobodzenia się z uchwytu Ganado w obu przypadkach kończy się efektownym kopniakiem. Po minięciu krowy możemy zauważyć, że deweloperzy postanowili uczynić otoczenie bardziej interaktywnym i teraz na przykład, jakkolwiek makabrycznie by to nie zabrzmiało, możemy uczynić z poczciwej krasuli żywą pochodnię i taran w jednym. Taka akcja nie była możliwa do odtworzenia w oryginale. Biegnąc dalej, z łatwością zaobserwujemy, jak bardzo otoczenie zyskało na atrakcyjności. Sekwencja w wiosce zdaje się być odwzorowana w remake'u niemal 1:1. W obu przypadkach, w momencie przekroczenia progu chaty znajdującej się w centrum osiedla, odpala się cutscenka, która wprowadza na scenę nowy typ przeciwnika, ikonicznego typa z piłą łańcuchową. Jego design przeszedł znaczący upgrade i teraz prezentuje się wyjątkowo przerażająco. Walka z nim sprowadzać się będzie najczęściej do trzymania go na dystans oraz systematyczne posyłanie kul w jego stronę. Ratując się ucieczką przez okno, znów mamy okazję zobaczyć, jak bardzo pokrywają się obie wersje gry pod względem rozplanowania tej ikonicznej lokacji. Walka w zwarciu w nowej odsłonie zyskała kilka unikalnych zagrań. Teraz Leon może ranić przeciwników nożem, dobijać ich, gdy ci gryzą ziemię po obaleniu, a nawet, co niestety nie jest zbyt realistyczne,
może parować atak piły łańcuchowej. Dodaje to efektowności, pozostając tym samym mocno w kontraście do poważnego klimatu gry. I to była ostatnia scena z dema, jakie Capcom postanowił upublicznić, prezentując tym samym całkiem pokaźną ilość nowości, które trafią do graczy. Jasne, remake ten nie jawi się już tak rewolucyjnie jak na przykład pierwsze zapowiedzi odświeżenia Resident Evil 2. Niemniej to, co nam pokazano, pozwala ze spokojem wyczekiwać premiery, bo głosy fanów mówią jasno, zapowiada się bardzo mocny pretendent do miana najlepszej gry z serii, czego sobie i wam serdecznie życzę. Nie da się ukryć, że gatunek gier horrorowych przechodzi teraz swoisty renesans, czego dowodem jest omawiany dzisiaj właśnie w Resident Evil. Ale to nie jedyny przykład klasyka, który jest odświeżany, by dotrzeć do młodszych widzów. Jakiś czas temu opowiadałem o tym w tym filmie, który właśnie widzicie na ekranie. Zachęcam go serdecznie do jego obejrzenia. Ja jestem Adam, dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu i widzimy się za chwilę.